Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego mówimy thank you for coming, a nie thank you for come. Tylko że nie uczmy się w ten sposób, że musi być tam ing, bo tak nauczyciel mówi. Nie, da się to wyjaśnić logicznie na podstawie zaimków albo za pomocą zaimków. Zapraszam. Zatem, troszkę tutaj zmieniłem, ponieważ tutaj były jakieś kolory, tam żółty, niebieski, natomiast teraz jest szary. To jest tylko po to, żeby Wam uświadomić, co tutaj będzie się działo. Zrobimy to po prostu na jednej stronie. Więc tak, generalnie jeżeli mamy takie zwroty, ja specjalnie wybrałem te zwroty. Tutaj jak widzicie, na przykład mamy thank you for, mamy I'm interested in, I think about, thanks to, czyli tak, dziękuję za, interesuję się czymś tam, myślę o thanks to, czyli dzięki czemuś, na przykład to się stało dzięki czemuś tam. Due to z powodu, because of z powodu, before to będzie przed, besides czy before, jakbyśmy chcieli po brytyjsku, ok, już trzymamy się tego. Besides to będzie poza, czyli na przykład poza wykonaniem czegoś. Na razie to może brzmieć jak abstrakcja, ale zaraz wszystko wyjaśnimy. I look forward, I'm looking forward to, czyli oznacza, że oczekuję czegoś, czyli oczekuję na przykład tworzenia, robienia czy czegoś takiego, albo nie mogę się doczekać. I'm good at, czyli I'm good at, jestem dobry w czymś i I'm good in, też jestem dobry w czymś, ale zaraz powiem o co chodzi. Po prawej stronie mamy już ing, czyli mamy playing chess, czyli granie w szachy, watching TV, czyli oglądanie telewizji, washing up, czyli pranie, going to a football match, czyli jakby chodzenie na mecz piłkarski, cooking chips, czyli gotowanie albo w tym momencie jakby robienie chipsów, w sensie frytek czy czegoś tam, eating chips, czyli jedzenie frytek, lying in the sunshine, czyli leżenie w słońcu i shopping, czyli robienie zakupów. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że tam, gdzie ing, to jest rzeczownik. Jeżeli on występuje w tej formie bez zaimków, czyli bez I, you, he, she, it, we, you, they, czyli bez tej całej drużyny, mówię o tym, czyli tutaj u góry, I, you, he, she, it, bez tego, to jeżeli one same funkcjonują, to jest po prostu robienie, tworzenie, granie, śpiewanie, tańczenie, pływanie i tak dalej. I to wszystko to będzie pierwsza rzecz, to będzie rzeczownik. On jest tutaj. Ja już sobie zapisałem, że rzeczownik, dopiszemy sobie tutaj tylko, że to jest czasownik z ing. Może sobie troszkę cofniemy. Coś tu się poknociło, więc w ten sposób, czyli jest to rzeczownik z ing. Co to oznacza? Czyli właśnie mówię, tworzenie, śpiewanie, granie, tańczenie i tak dalej. Gdzie my go wstawimy? To może jak już posiłkujemy się grafiką, to może weźmiemy go tutaj. To jest looking, czyli to jest ten rzeczownik i on będzie tutaj. Gdybyśmy chcieli zrobić, no bo tutaj już jakby podzieliłem sobie to na 4 tak naprawdę części mowy. Pierwsza część mowy to jest look. To oznacza, to jest rozkaz, czyli to traktujemy jako patrz. Tutaj wziąłem sobie po prostu 2 przykłady, czyli mamy patrz, a tu mamy drink, czyli napij się. Jak powiemy napij się tego, to powiemy drink it. No tutaj akurat troszkę będzie inaczej, ponieważ jeżeli powiemy look at it, to oznacza spójrz na to, ale jeżeli ktoś powie look, to oznacza po prostu spójrz. Czyli to jest czasownik i ja już go zaznaczyłem tutaj, że on będzie w tym momencie na niebiesko, czyli on jest tutaj. Look i drink. I to jest tutaj, to jest ten czasownik. Więc znowu wraz z Wami, żebyście śledzili to, co robię, wstawimy sobie tutaj, że jest czasownik i drugi czasownik będzie tutaj. No troszkę on przetnie to, ale chyba jest to nadal widoczne. Czyli czasownik i na razie rzeczownik. I teraz tak, rzeczownik z ing, tutaj jeszcze jedna taka rzecz. Tu mamy shopping, czyli oznacza to, że ing to jest czasownik z ing, czyli to już ustaliliśmy, że to jest rzeczownik.
Ale jeśli odetniemy od tego ing, to powstaje nam właśnie shop. I jeżeli mamy look, drink i shop, to oznacza zrób zakupy. Jakby ktoś na przykład powiedział shop it, to oznacza po prostu kup to, albo zrób zakupy z tego, albo coś takiego. To będzie tak czy inaczej rozkaz. Gdybyśmy mówili o takim surowym rzeczowniku, który każdy na pewno już kojarzy, to będzie shop. I to jest właśnie tutaj. Czyli mamy a look, czyli a look oznacza, że to jest spojrzenie, więc ja sobie może wrzucę kolejny tutaj, niech będzie czerwony, i to jest kolejny rzeczownik. O, w ten sposób. To jak już tego trzymamy się koloru, niech będzie tak. Natomiast a drink to będzie rzeczownik. Ja sobie go też zmienię. Natomiast tutaj, gdybyśmy mieli a shop, to by było po prostu sklep. Tak, pozwólcie jeszcze, że sobie to uzupełnię, czyli tutaj mamy ten rzeczownik z ing i oczywiście on jeszcze będzie się tutaj pojawiać, czyli mamy rzeczownik z ing, czyli możemy sobie zrobić to fioletowe i to fioletowe, czyli mamy rzeczownik. Tylko, że tak, to są czarne. Ok, dobra. No i teraz mamy jeszcze tutaj jeden rzeczownik. Tak naprawdę już zaczynamy mieć 3 rzeczowniki. Zobaczcie, tutaj. Zaraz do tego wrócę, ale najpierw jeszcze wróćmy do tego a look i a drink. Czyli żeby to zakończyć, no to tylko sobie podrzucimy, że to idzie tu, a to też jest oczywiście rzeczownik. No i on sobie przejdzie, no może zróbmy w ten sposób. O, coś takiego. Ostatecznie to wygląda w ten sposób, żeby Wam było łatwiej. Według kolorów czerwony, czerwony, czyli mamy rzeczownik z ing. To jest tak zwany imię słów odczasownikowy. Gdyby ktoś chciał, można sobie zobaczyć w języku polskim, w Google'ach, spokojnie to znajdziemy. Imię słów odczasownikowy. I teraz pojawia nam się właśnie tutaj, mówiłem o tym trzecim rzeczowniku, to jest po prostu zwyczajnie liczba mnoga, czyli tak naprawdę my dowalamy tutaj tą eskę, czyli jeżeli mamy looks, to oznacza spojrzenia, na przykład jakichś ludzi, a tutaj mamy drinks, czyli mamy po prostu napoje, no albo ewentualnie te beverages, jakby ktoś tam chciał bardziej tak technicznie. Czyli będzie beverages, drinks. I to jest liczba mnoga, czyli ostatecznie mamy 3 rzeczowniki. Raz, 2 i 3. I w tym momencie, tak naprawdę, żeby stworzyć wszystkie te zdania, które mówiłem tutaj po lewej stronie, czy nawet wyrażenia, będziemy potrzebować do tego rzeczowników. Ale dlaczego nie czasownika w takiej formie, że look, na przykład spójrz, albo drink, czyli drink it, wypij to, albo look at it, spójrz na to i tak dalej. Dlaczego nie od tego? Czyli dlaczego nie będziemy mówili thank you for look albo thank you for drink? Dlaczego się tak nie robi? Spójrzmy sobie na to, co jest wyżej, czyli to, co tutaj ukryłem. To będzie powiedzmy na żółto. Tutaj mamy zaimki. Czyli jeżeli my rozpoczynamy zdanie, to zawsze no, zazwyczaj, tak, no bo też pokazuję Wam, jak unikać tych zaimków. To znaczy zaimki jakby są potrzebne, ale są konstrukcje, które umożliwiają właśnie unikanie tej gramatyki, czyli tych obrzydliwych czasów, bym powiedział. Wracając, jeżeli mamy zaimki, to tak naprawdę jeżeli ktoś nam mówi spójrz, to co to oznacza? To oznacza, że zwracamy się do ciebie, do niego, do niej, do tego, czyli do jakiejś osoby, czy do jakiejś rzeczy, czy coś takiego, no, do psa na przykład. Jeżeli mamy we, no to my, czyli spójrz, czyli mówimy do kogoś z grupy, do ciebie, do nich, do każdego, czyli to w ogóle nie ma sensu. A dlaczego rzeczownik ma sens? No właśnie, i tu się zaczyna zabawa, ponieważ jeżeli mówimy o a look albo looking, no bo już sobie ustaliliśmy, prawda, że mamy formy rzeczowników, mamy raz i dwa, no i ewentualnie ta liczba mnoga, no ale tak naprawdę liczba mnoga to też jest liczba mnoga, liczba pojedyncza to jest to samo. I to są rzeczowniki i będziemy skupiać się na rzeczownikach. Gdyby ktoś Wam zadał pytanie a look i looking, to które to jest z tych żółtych? Który to jest zaimek? Czy to jest spojrzenie jako ja,
Czy to jest jako ty, czy to jest jako he, she, it, we, you, they? Które? Nie wiem, czy ktoś wie, ale to będzie właśnie it. I to jest to, czego my tutaj szukamy. Jeżeli mówiliśmy również o liczbie mnogiej, to automatycznie będziemy mówić też o they, czyli będziemy mówić po prostu o liczbie mnogiej, czyli o nich. No bo tak, dziękuję za tego drinka, no bo jeżeli mamy zdanie thank you for, to oznacza dziękuję za, ale za co? Na przykład dziękuję za tego drinka. No to wpiszmy sobie a drink. No właśnie, to będzie trochę ciężko. Tutaj już nie będę kombinować z tymi strzałkami, niech one już będą, ale mamy thank you for a drink. Może jeszcze trochę tutaj jakoś postaram się zorganizować to. O, dobra. Czyli thank you for a drink, czyli dziękuję za drinka. Skoro ustaliliśmy, że drink, czyli ten czerwony, jest również tym fioletowym, no bo to też jest rzeczownik, czyli ten imiesłów odczasownikowy, to będziemy również mówić drinking. I jest to bardzo logiczne, ponieważ jest to ta sama część mowy. Czyli jeżeli mamy a drink, to mamy drinking. Jak na przykład mamy I'm interested in, to oznacza interesuje się czym. I tutaj też jest taka teoria, że zazwyczaj jak właśnie mamy te wszystkie przyimki typu in, for, at, about, by i tak dalej, from, of, to, to wszędzie tam będą rzeczowniki. No bo jeżeli my mówimy interesuje się czym, no to co my mówimy? Interesuje się na przykład, no nie wiem, niech to będą drinki, tak? Albo napoje, w sensie wino czy coś tam, ktoś może się interesować. Zawsze będziemy uciekać do rzeczownika, ale skoro już to wiemy, że rzeczownik jest sam w sobie rzeczownikiem, to możemy posłużyć się również rzeczownikiem, który pochodzi od tego, albo do którego dodajemy właśnie ing, czyli piciem. Po prostu interesuje się piciem wina, interesuje się konsumpcją wina, czy coś takiego. Oczywiście możemy sobie dorzucać do tego jakiś tam kontekst i tworzyć te zdania zupełnie inaczej. No i dlaczego to jest it? No bo jeżeli mamy patrzenie, no to jak ktoś wam powie patrzenie na przykład albo obserwowanie, na przykład obserwowanie pewnych rzeczy jest częścią tego zawodu. To co to jest? Jest. To jest właśnie it is. Czyli jeżeli my mamy it is, to nasze it będzie looking. Ja o tym jeszcze będę mówić, na pewno jeszcze będę to rozciągać, ten temat, bo można, ale na razie chcę się skupić, żebyście wszystkie te wyrażenia, które są tutaj, złapali o co chodzi. Czyli tak naprawdę looking albo observing, czyli obserwowanie, na przykład, tak jak powiedziałem, czegoś, tam jakichś rzeczy jest częścią tej pracy. Na przykład, nie wiem, niech to będzie po prostu ochroniarz w jakiejś firmie, który po prostu, nie wiem, zajmuje się monitoringiem w pracy. Czyli właśnie observing is a part of. I tutaj mamy właśnie jakby obserwowanie tego jest coś tam. W liczbie mnogiej wiadomo, że to będzie they, czyli będzie they, to będą właśnie te drinks. Nie wiem, czy wiecie, ale też mamy coś takiego jak doings, czyli wychodzi na to, że doings to jest doing jako robienie, ale jest też na przykład coś takiego, że doings to są rzeczy, które my wykonujemy. I nie tylko, ponieważ może być na przykład, nie wiem, inne formy w ing, które mają właśnie taką liczbę mnogą. Możecie sobie to sprawdzić, albo ja wam wszystko pokażę. Czyli tak, big doings in the lab tonight. There's a meeting. Co to oznacza? To oznacza wielkie rzeczy. To nie jest, że doing to jest robienie, czyli ja robię, ty robisz. Jak widzicie, tutaj nie ma w ogóle nawet zaimka, ale chodzi o to, że big doings to będzie oznaczało, że to są wielkie rzeczy w liczbie mnogiej, czyli na przykład moglibyśmy dodać tutaj are albo are, czyli big doings are in the lab tonight, czyli oznacza, że are in the lab tonight, czyli są po prostu w laboratorium dzisiaj wieczorem, czyli wielkie rzeczy w laboratorium dziś wieczór. No i jest jakieś spotkanie, czyli there's a meeting. Tutaj po prawej stronie, tak jak mówiłem, właśnie mamy to playing chess, czyli granie w szachy, watching TV, washing up. Każde zdanie zaczyna się właśnie od tego washing. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie, ale nie ma tutaj zaimków. Zaimki są dopiero tutaj,
Czyli to będzie po prostu rzeczownik, tak jak ustalaliśmy, czyli mycie, chodzenie na jakiś tam mecz piłkarski, robienie chipsów, znaczy frytek, leżenie w słońcu i tak dalej. No i teraz, na przykład, jeżeli mamy I think about, to oznacza I think about, czyli myślę o czym? No powiedzmy, że ja sobie mówię I think about TV, czyli myślę o telewizorze, ale przecież my możemy powiedzieć I think about watching TV, no bo watching to jest oglądanie, czyli oglądaniu telewizji, czyli jakby trzymamy się tego rzeczownika z ing. I think about watching it, czyli myślę o oglądaniu tego. Ponieważ to są rzeczowniki, nasz it to jest po prostu rzeczownik, czyli jeżeli mówimy thanks to, to jest na przykład, nie wiem, poszedłem tam dzięki, czyli dzięki czemu? No dzięki jakiemuś rzeczownikowi. Jeżeli przejdzie na przykład I went there thanks to my friend, czyli poszedłem tam dzięki mojemu znajomemu dzięki mojemu przyjacielowi, to ten przyjaciel może być również rzeczownikiem w postaci thanks to meeting my friend, czyli dzięki spotkaniu mojego przyjaciela, czyli dzięki temu, że spotkałem mojego przyjaciela. Tak będziemy sobie to tłumaczyć, czyli spotykaniu, robieniu, tworzeniu, graniu, śpiewaniu i tak dalej. Due to to jest z powodu. Jeżeli powiemy z powodu, nie wiem, powiedzmy z powodu tej sytuacji, czyli due to this situation, to moglibyśmy powiedzieć na przykład z powodu, nie wiem, cooking chips, czyli z powodu po prostu robienia frytek, tak? Czyli nie poszedłem z powodu, na przykład nie wyszedłem na dwór, czy gdzieś tam z powodu zrobienia frytek, czy coś takiego. I to będzie występować wszędzie, czyli z powodu, jak wam przejdzie rzeczownik w postaci takiej, czyli a look, a drink, a car, a shop, tak jak było tutaj, albo chips, czy coś takiego, to zawsze przejdzie wam również ing. I to jest taka, ja w ten sposób właśnie nauczyłem się rozumienia angielskiego, czyli tam, gdzie jest zwykły rzeczownik, tam również rzeczownik w postaci ing. Jak mamy before, no to musimy zadać sobie pytanie, przed czym? Przed spotkaniem, na przykład, jeżeli mamy przed spotkaniem, to będzie before a meeting, czyli przed spotkaniem, ale jeżeli chcemy powiedzieć przed wyjściem na zewnątrz albo przed pójściem na spotkanie, to będziemy mówili before going to a meeting, albo na przykład before going out, czyli przed wyjściem. Besides oznacza poza. Jak powiemy na przykład wszystko lubię poza frytkami, no to powiemy I like everything besides chips, ale możemy powiedzieć besides doing chips or making more like, czyli bardziej jak making chips, czyli robieniu frytek, czy nawet cooking, też jest coś takiego. I look forward, dokładnie to samo, czyli oczekuję, nie mogę się doczekać na co? Nie mogę się doczekać na przykład na szachy, czyli na przykład to playing chess. Skoro nam przejdzie szach czy szachy, no to wtedy będziemy mieli I look forward to playing chess. I tam, gdzie rzeczownik zwykły, tam rzeczownik z ing, no albo oczywiście liczba mnoga, z eską też mamy takie właśnie. To jest oczywiście liczba mnoga, doings, to nie będzie żaden present continuous czy coś takiego, absolutnie, to nie to. No i tak samo I'm good at, to jest ciekawe, co znalazłem, pokażę wam. Z całym szacunkiem do niektórych miejsc, ale tutaj mamy good at biology. Ja zawsze się uczyłem, że jest good in biology albo good at doing something, czyli jestem dobry w robieniu czegoś, jestem dobry w czymś tam i zawsze to tak było, albo good in biology, czyli biology to jest rzeczownik, tak możemy. No ale to jest Cleveland, a Cleveland to jest Ohio. No i 3 kropeczki. Można się zastanowić albo po prostu udać, że to się nie zdarzyło. I tak naprawdę nie wiem, czy to jest błąd, czy nie. To jest Kansas City, no ale jest Ohio, więc Ohio to takie. Czyli podsumowując, mamy 3 rodzaje rzeczowników, tak jak wam pokazałem, no właściwie nawet 4 w postaci właśnie doings i nie tylko, ale myślę, że jeszcze jakieś by się znalazły. Oprócz tego mamy rzeczownik z ing, czyli tak zwany imię słów czasownikowe, o którym na pewno już słyszeliście. No i zwykły rzeczownik, który jest na przykład, nie wiem, auto, może być sufit, może być telewizor i tak dalej, czyli on nie jest powiązany z czasownikiem. No ale zazwyczaj tam, gdzie używamy rzeczowników, możemy sobie przedłużyć fajnie zdanie i zamiast mówić na przykład myślę o telewizorze, myślę o nieoglądaniu telewizji albo oglądaniu telewizji. Z powodu wyjścia
gdzieś, nie wiem, na spotkanie, czy z powodu wyjścia na zewnątrz, czy na dwór, czy coś tam, czyli na przykład because of albo due to going out, a nie due to my neighborhood, na przykład neighborhood jako sąsiedztwo. Więc nie będziemy uciekać do rzeczowników, tylko będziemy sobie rozciągać fajnie zdania. Jeżeli coś jest niejasne, piszcie w komentarzach. Jakby był problem, możemy sobie zrobić taki fajny webinar na podstawie tego. Myślę, że to by Wam mocno otworzyło oczy. No a jeżeli wszystko jest jasne, to super, cieszę się i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!